Witajcie w Smart City Navigators, podcaście o innowacjach, zrównoważonym rozwoju i najnowszych technologiach. Ten podcast tworzy dla Was Naviparking. Łukasz Łaguna, prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa nowych technologii. Nominowany do nagrody Rising Stars Prawnicy, Liderzy Jutra 2022. Autor publikacji w renomowanych czasopismach naukowych oraz praktycznych interpretacji prawnych w mediach o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Na co dzień wykonuje zawód w jednej z wiodących kancelarii prawnych w kraju, wyróżnianej w rankingach krajowych i międzynarodowych. Łukasz pracuje także przy budowie systemu ochrony danych osobowych w projekcie, którego celem jest cyfryzacja usług medycznych w Małopolsce. Powitajmy Łukasza Łagunę w najnowszym odcinku podcastu Smart City Navigators. Witaj, Łukasz. Witaj, Michał. Witaj po raz kolejny. Witaj po raz kolejny. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o cyberbezpieczeństwie. Był to niełatwy temat, niełatwy do wytłumaczenia może w ten sposób i też niełatwy do wytłumaczenia w kwestiach prawnych, bo tymi kwestiami się zajmujesz. Temat cyberbezpieczeństwa mamy mniej więcej, że tak powiem, przerobiony. Dzisiaj wchodzimy w temat Smart Cities, czyli miast przyszłości. I tu od razu przeskoczymy do pierwszego pytania. Jak to jest, jeśli chodzi o regulacje prawne, jeśli chodzi o nowe technologie w miastach przyszłości? Wiesz co, myślę, że prawo co do miast przyszłości możemy porównać do tej szklanki. Ja tutaj widzę szklankę do połowy pustą, a ty możesz powiedzieć, że widzisz szklankę do połowy pełną. I tak jest z prawem nowych technologii, jeżeli chodzi o miasta przyszłości. To znaczy mamy pewne regulacje wtórnie, czy na drugim torze dotykają miast przyszłości, czy właśnie rzeczy, które mogą być w miastach przyszłości, ale nie regulują tego wprost. Przykładem może być właśnie RODO, tak? Czyli chronimy dane osobowe, które też są wykorzystywane w miastach przyszłości, ale jednak w innym kontekście. Więc jeżeli mówimy o miastach przyszłości, byłoby fantastycznie, gdybyśmy mieli akt, jakąś ustawę, jakieś rozporządzenie na poziomie Unii Europejskiej, które by nam pomagało też rozwijać biznes, czy rozwijać jednostki z sektora publicznego zajmujące się tworzeniem miast przyszłości. A tak prywatnie, jak ty definiujesz miasto przyszłości? Jak myślę o mieście przyszłości, to myślę o mieście w pełni zdigitalizowanym, czyli w pełni kompatybilnym z moim urządzeniem, z moim telefonem, z moim komputerem i mogę sobie sprawdzać wszystko, co się dzieje na bieżąco, live w moim mieście, w moim urządzeniu. Tak widzę miasto przyszłości. Uważam, że to jest właśnie przyszłość. Te miasta przyszłości będą zdigitalizowane, przynajmniej większe miasta w większych krajach, bogatszych krajach. I tu jest rola prawa, żeby prawo nadążało za rzeczywistością, za zmieniającą się rzeczywistością, chociaż oczywiście pewnie z jakimś opóźnieniem. Mimo to powinno to dostrzegać. I też jako prawnik widzisz faktycznie, że prawo nadąża nad tym rozwojem technologicznym? Wiesz, Michał, ja myślę, że prawo ma to do siebie od 2000 lat, że próbuje nadążać za rzeczywistością i to nie jest zarzut do nikogo, tak po prostu jest, czyli prawo jest pewnym odbiciem zjawisk społecznych, czyli coś się dzieje w społeczeństwie, my to widzimy i uważamy, że trzeba byłoby to może uregulować, bo nam się to wymyka spod kontroli i wtedy przychodzi prawo. W dzisiejszych realiach najczęściej reaguje na to Unia Europejska. Czyli my oczekujemy na to, co zrobi Unia i to implementujemy czy używamy już wprost. To, co tam zostanie uchwalone i tak na przykład będzie z aktem o sztucznej inteligencji, czyli to Unia przyjmie i my to będziemy stosować. Tak jest z RODO, tym już słynnym, tak? Czyli Unia to przyjęła, my to stosujemy, więc tam to jest szybciej dostrzegalne i te prace się nad tym toczą. Natomiast jest to oczywiście z pewnym opóźnieniem. Dzisiaj już stosujemy sztuczną inteligencję w pewnym zakresie. Akt, czyli prawo o sztucznej inteligencji będzie może za rok, za 2 lata, więc widzimy tu co najmniej 2-letnie opóźnienie. Ale to jest okej, to jest normalne, bo tak zawsze było. Fajne jest to, co powiedziałeś, że prawo jest odbiciem społeczeństwa, jakimś lustrem. I właśnie, jak prawo, jak wy jako prawnicy dochodzicie do wniosku, że coś powinno być uregulowane prawnie? Do takiego wniosku dochodzi ustawodawca. Słynny ustawodawca, czyli w Polsce to jest Sejm, Senat i Prezydent. Więc
pewne zjawisko społeczne musi być na tyle problematyczne, na tyle powszechne i palące, aby społeczeństwo doszło do wniosku, że no dobrze byłoby to może jakoś ubrać w ramy prawne. Przykładem może być właśnie RODO. Czyli Europejczycy zobaczyli, że ich dane osobowe są wykorzystywane w sposób, który oni chyba by nie chcieli, żeby były wykorzystywane. Przykładowo, na podstawie tego, jak się zachowujesz w internecie, były wyświetlane reklamy. Dalej są w pewnym sensie, tak? Ale uznaliśmy, że to może warto byłoby uregulować. No i właśnie z takiego przekonania dochodzi do regulacji. Oczywiście w pewnym uproszczeniu, w pewnej naszej rozmowie swobodnej. Natomiast na tym to w gruncie rzeczy polega, że uznajemy, że jakaś płaszczyzna społeczna wymaga regulacji, najczęściej w celu zabezpieczenia jednostki. Bo chcemy się czuć bezpiecznie, więc chcemy to uregulować, żeby wiedzieć, jak z czymś działać. No właśnie, bo też przychodzi mi takie, że tak powiem, psychologiczny aspekt tego pytania. Czy regulacja prawna zawsze musi wystąpić tylko na zjawiska negatywne? Nie, oczywiście nie. Oczywiście może na zjawiska pozytywne, ale słusznie powiedziałeś o zjawisku psychologicznym, o pewnym czynniku psychologicznym. Czyli najczęściej reagujemy, jeżeli coś jest nie tak. Jeżeli czujemy, że w naszej ocenie dane zjawisko powinno być uregulowane, bo nam się złego coś wydarzyło. I tak może być właśnie ze sztuczną inteligencją. Jako przykład możemy tutaj podać systemy, które są używane przez banki. Banki przetwarzają twoje dane, które znajdą na przykład w sieci, do oceny zdolności kredytowej. Raczej nie chcielibyśmy, aby w pełni decyzja o naszej zdolności kredytowej, na przykład co do kredytu hipotecznego, była podjęta przez system. Albo przez sztuczną inteligencję. Właśnie, albo przez sztuczną inteligencję, która jest w pewnym systemie. Dlatego regulacje na ten temat co do kontroli tych systemów są konieczne. Dalej może być system sztucznej inteligencji, który będzie decydował o twojej zdolności kredytowej, ale chciałbyś mieć możliwość odwołania. I po to jest właśnie prawo, tak? No właśnie, i tak jak powiedziałeś, że miasta zaczynają zbierać informacje o ludziach i to jest potrzebne, dlatego że właśnie możemy monitorować chociażby ruch na drogach, korki. Można też na przykład monitorować, tak jak robi to chociażby, nie wiem, nasza aplikacja, wjazdy lub wyjazdy na parkingi i po prostu monitorowanie pustych miejsc, jakby swobodne przejeżdżanie też samochodów, niekorkowanie miasta. Jak tutaj, na przykład w takim aspekcie mogą się przejawiać właśnie regulacje prawne? Ja myślę, że to jest znowu dobry przykład ze szklanką, czyli mamy pewne regulacje prawne, które dotyczą na przykład systemów dotyczących inteligentnych parkingów, natomiast nie są to regulacje wprost. Znowu odwołując się do danych osobowych. Taka tablica rejestracyjna może być uznana i zazwyczaj jest uznawana jako dana osobowa. W sytuacji, kiedy system parkingu przetwarza tą tablicę, informacje zawarte na tablicy, przetwarza dane osobowe. Więc wchodzimy już w kwestię zabezpieczeń naszych danych osobowych, bo zwróćmy uwagę, jeżeli znowu dane jednej osoby są niewiele warte, ale jeżeli mamy parking w galerii handlowej na 3000 miejsc i codziennie on jest wypełniany, to zwróćmy uwagę, jaka to jest potężna ilość danych. Dwa przykłady sobie podajmy. Jeden przykład, jeżeli mamy tablicę warszawską i ona parkuje codziennie, samochód z takimi tablicami codziennie parkuje na przykład w Elblągu. No to taki system sztucznej inteligencji może sobie pomyśleć, w cudzysłowie pomyśleć, że to jest leasing. Czyli jeżeli ty masz, Michał, leasing, no to pewnie potrzebujesz ubezpieczenia na ten leasing, prawda? I takich leasingobiorców może być kilkaset, kilka tysięcy i reklama ubezpieczyciela już jest wiele warta. Nawet nie musimy przetwarzać samych danych, jeżeli chodzi o tablicę. Nawet możemy przetwarzać czas, jaki ty spędzasz na tym parkingu, a właściwie twój samochód, jaki spędza na parkingu, ponieważ to świadczy najprawdopodobniej o tym, jak dużo robisz zakupów, jak dużo kupujesz w danej galerii, a wiemy, jakie są sklepy w galerii. Czyli bierzemy te dane i przetwarzamy na przykład te dane po to, aby ci wyświetlać konkretne reklamy sklepów, bo najprawdopodobniej ty je lubisz i w nich kupujesz, tak? Więc zwróćmy uwagę, jakie tu jest gigantyczne pole do potencjalnych nadużyć czy naruszeń. I firma właśnie zajmująca się inteligentnymi parkingami powinna mieć tego świadomość i dbać po pierwsze o dane swoich klientów,
a po drugie o własne zabezpieczenia, jeżeli chodzi oczywiście o dane osobowe klientów, ale także o cyberbezpieczeństwo, żeby nie doszło, albo żeby właśnie zminimalizować ryzyko incydentów w cyberprzestrzeni. Ten przykład z galerią handlową to jest dosyć obrazowy przykład i też w sumie, zanim przejdziemy do kolejnego pytania, jak sobie tak myślę, to tak naprawdę ludzie parkują w galeriach od lat. I od lat funkcjonują tam jakieś formy digitalizacji i pobierania danych tak naprawdę, czy chociażby sczytywania tablic rejestracyjnych. A zauważ, że tak naprawdę dopiero niedawno właśnie legislacja do tego jakby dołączyła, prawda? I też chociażby firmy takie, które jakby jakieś cyfrowe usługi świadczą, też muszą się jakoś do tego dostosować. To jest to, o czym mówimy, czyli legislacja potrzebuje 2-3 lat czasem, żeby się dostosować do rzeczywistości, a biznes potrzebuje mniej czasu, bo mamy kwestię konkurencyjności, tak? Więc i też łatwiej biznesowi stosunkowo wprowadzić jakąś wewnętrzną regulację, aniżeli całemu państwu wprowadzić ustawę, czy na poziomie Unii Europejskiej, przynajmniej w założeniu. Tak. I też myślę, że ludzie nie zwracali do końca uwagi, jeszcze do niedawna może, nie zwracali uwagi aż tak na wykorzystywanie ich danych, chociażby na takie skany rejestracji w galerii handlowej, prawda? Oczywiście. Też miejmy świadomość, że regulacja europejska o ochronie danych osobowych funkcjonuje dopiero od 4 lat. Edukacja społeczna, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie następuje, tak? To nie jest łatwy proces, który się w tydzień dokona, tylko to są lata. I my przez lata się będziemy edukować pewnie o istocie naszych danych, o wartości tych danych, ponieważ nasze dane mają wartość majątkową tak naprawdę, jeżeli chodzi o ich sprzedaż. Dane w sensie makro wielu osób, więc cały czas się uczymy. To prawda. I też dochodzą takie przypadki typu wyciekają różnego rodzaju informacje i też są ludzie, którzy zwracają uwagę na to, jak wrażliwym środowiskiem jest cyberprzestrzeń. Chociażby, nie wiem, taki Edward Snowden, który niestety jest trochę niefortunną postacią, aczkolwiek wskazał pewien problem, po którym dopiero pojawiła się tak naprawdę cała fala na temat social mediów. Oczywiście. Jak social media wykorzystują dane cyfrowe ludzi. Oczywiście, że tak. Generalnie to, co robimy w sieci, jest śledzone w tym sensie, że mamy pliki cookies, które wskazują też, co oglądamy, jak często, jak długo oglądamy. Za pomocą tych danych można stworzyć cały model sprzedażowy pod konkretnego klienta. Okej, czyli w kontekście wykorzystywania danych, czy brak jakichkolwiek regulacji właśnie stwarza środowisko do nadużyć? Myślę, Michał, że tu odpowiedź jest oczywista i oczywiście, że tak. Dlatego potrzebujemy tych regulacji z opóźnieniem, co prawda, ale one wejdą. Więc rolą też biznesu czy podmiotów rynkowych jest to, żeby już teraz się zabezpieczać, bo te zagrożenia funkcjonują i one są, pomimo tego, że nie ma regulacji. Regulacja jest zawsze wtórna, prawo jest wtórne do tego, co się dzieje w rzeczywistości, dlatego tyle o tym mówimy i dlatego to jest tak ważne, bo często taki duży incydent, czy nawet mniejszy, ale medialny incydent dla podmiotu rynkowego to jest koniec działalności. Bo tak jak mówimy, jeżeli mamy 2 podmioty, jeden bezpieczny, drugi nie, oczywiście wszyscy pójdą do tego bezpiecznego. Tak, i tych danych, jeśli chodzi o temat smart cities, jest naprawdę dużo. To, co powiedziałeś wcześniej, w mieście, które jest cyfrowe z założenia i ma być jakimś miastem przyszłości, tych danych naprawdę można zebrać ogromne ilości. Trzeba też je gdzieś przetwarzać. No i coś potem z tymi danymi można zrobić, prawda? W jaki sposób można je wykorzystać? Tak, i zastanawiam się jeszcze w kontekście właśnie inteligentnych miast. Bardzo ważne jest to, abyśmy się czuli społecznie bezpieczni, czyli mamy taki aspekt psychologiczno-socjologiczny. Prawo przyjdzie, jeżeli zdecydujemy się na tego rodzaj miast, to prawo nadąży, kiedyś nadąży. Natomiast te miasta inteligentne nie zaistnieją, jeżeli nie będziemy do nich mieć społecznego przyzwolenia czy społecznego przekonania. Dlatego tak ważna jest edukacja, żebyśmy się nie bali zostawiać tam naszych danych, bo mamy zaufanie do miasta czy do państwa, że to państwo nie wykorzysta w sposób negatywny naszych danych. Więc aspekt prawny oczywiście jest ważny, ale aspekt społeczny jest ważniejszy w tym przypadku.
Tak, tak samo nawet widzimy u nas w Navi Parking, kiedy zbieramy dane, chociażby z tablic rejestracyjnych samochodów przejeżdżających przez bramki, te dane po prostu dla nas priorytetem jest zabezpieczenie tych danych, żeby po prostu ktoś, kto przejeżdża przez taką bramkę i widzi kamerę, no właśnie, po takich rewelacjach typu Edward Snowden, widząc kamerę gdzieś w miejscu publicznym, ludzie po prostu zaczęli się zastanawiać. Oczywiście. Prawda? I teraz ktoś wjeżdżając na parking do hotelu czy do galerii, widząc kamerę, może mieć gdzieś z tyłu głowy, że te dane gdzieś po prostu płyną. Oczywiście. Zastanawiam się, a co oni zrobią z moimi danymi? Gdzie one będą? Gdzie będą przetwarzane? Komu zostaną udostępnione? Jeżeli ja mam taką wiedzę, czuję się bezpieczny, no to skorzystam, czy to z aplikacji, czy to z inteligentnego miasta. Jeżeli nie, może nie, a może to będzie po prostu opóźnione. To trudno powiedzieć, natomiast na pewno edukacja ma tutaj podstawowe znaczenie. A jak myślisz, na ile społeczeństwo ma w miarę jakiś procent zaufania czy to do organizacji publicznych, czy nawet do firm, nawet nie wiem, do startupów, do korporacji różnie, że tak, ale może przyjmijmy przykład właśnie organizacji publicznych i mniejszych firm. Czy ludzie w ogóle mają zaufanie pod kątem oczywiście technologicznym i cyfrowych danych? Duża część społeczeństwa nie myśli o tym, a ta część, która ma świadomość, wydaje mi się, że nie ma zaufania najczęściej, ponieważ właśnie żyjemy w świecie cyfrowych rewelacji i informacji, że ktoś gdzieś nasze dane właśnie udostępnił, wykorzystał, więc ilość tych newsów takich negatywnych jest bardzo duża. Wobec tego to nie pomaga budować zaufania, a oczywiście wręcz przeciwnie, rujnuje to zaufanie, co jest też negatywnym zjawiskiem, ponieważ te negatywne przykłady są efektowne i są głośne, ale nie podaje się przykładów pozytywnych, czyli firm, które właściwie użytkują nasze dane i pomagają nam w życiu. Tak, ułatwiają nasze życie. Jest bardzo wiele takich organizacji, tylko one nie są efektowne, tak? O tym się nie pisze na pierwszych stronach gazet. I to może wpływać negatywnie na zaufanie. Nie mówię, że to zaufanie powinno być zawsze duże. Oczywiście odpowiedzialni powinniśmy być, powinniśmy to sprawdzać. Natomiast przecież te wszystkie urządzenia, te aplikacje są po to, żeby pomagać nam w życiu. Więc jeżeli one są, jesteśmy w stanie je sprawdzić, nie są rodowodu najczęściej chińskiego czy rosyjskiego, bo te aplikacje są często dla nas niebezpieczne, ale pochodzą z zaufanych źródeł, to ja nie widzę większych przeciwwskazań, aby ich nie używać. Okej, Łukaszu, w takim razie przeszliśmy temat Smart Cities, miasta, czyli duże skupiska ludzi, ale znowu wracamy do jednostki. Mówiliśmy w poprzednim też odcinku, że jednak najsłabszym ogniwem najczęściej jest jednostka. Więc z poziomu jednostki ja zapytam na koniec Ciebie, czy Ty jako prawnik używasz właśnie jakichś cyfrowych takich zabezpieczeń? Staram się być odpowiedzialnym użytkownikiem internetu i sprawdzać aplikacje, z których korzystam, sprawdzać też firmy, z których korzystam, cóż to są za firmy i jeżeli to jest możliwe, kto za nimi stoi. Natomiast, tak jak myślę, to wybrzmiało z naszego odcinka, nie da się całkowicie wykluczyć ryzyka incydentu związanego z danymi osobowymi czy z cyberbezpieczeństwem, więc jedyne, co możemy robić jako jednostki, to minimalizować to ryzyko poprzez świadome użytkowanie sieci, więc staram się minimalizować to ryzyko, bo wykluczyć się go nigdy nie da. To tak samo jak w życiu, nigdy się nie da zabezpieczyć naszego domu w pełni, aby nikt się do niego nie włamał. Możemy jedynie minimalizować ryzyko. Zawsze się znajdzie włamywacz czy haker, który przełamie nasze zabezpieczenia. Ale lepiej zapobiegać niż leczyć. Tak, dokładnie. I myślę, że każdy z nas, albo większość z nas, dostała kiedyś SMS-a o treści kliknij w link, bo musisz dopłacić 5 zł do swojego rachunku za prąd. Tak. Teraz się z tego śmiejemy, bo to jest banalny sposób, ale wyobraź sobie, że zamawiałeś jakąś paczkę, czy zamawiałeś usługę właśnie energetyczną, jesteś w biegu, jesteś w tramwaju, klikniesz, bo chcesz mieć to z głowy, tak? Nawet nie pomyślisz. Zawsze najsłabszym ogniwem jest człowiek i to jest tego przykład. Jeżeli chodzi o nasze jednostki, to my sami cierpimy, ale jeżeli chodzi o nasze relacje u pracodawcy, no to właśnie taki incydent może wpłynąć też bardzo negatywnie na całą organizację. I też to jest jakby że tak powiem, wymiarowy problem. Tak jak wspomniałeś wcześniej, że jak jedna osoba kliknie, nie wiem, tu pobierze komuś 5 zł, tu 10 zł, to jest powiedzmy pojedyncze kwestie. Natomiast właśnie jak już duża grupa ludzi to zrobi,
to tak jak wspomniałeś, to jest trudne do wyegzekwowania prawnie, dojście do tego, skąd ten haker, powiedzmy w cudzysłowie, wyłudził od ludzi pieniądze. Tak, bardzo trudno organom ścigania dojść do sprawców takich przestępstw. Wydaje mi się, że to jest uzasadnione, że to jest trudne, ponieważ państwo nie angażuje gigantycznych środków na wykrywanie takich poszczególnych, powszechnych przestępstw z czysto ekonomicznych powodów. Tak? I to jest w pewnym sensie uzasadnione. Mówiąc bardzo brutalnie z perspektywy funkcjonowania państwa, państwo oczywiście angażuje duże środki w przypadku incydentów właśnie publicznych, tak? Ale znowu to jest uzasadnione, więc przechodząc na ten taki stopień indywidualny, jednak powinniśmy sami pamiętać o naszym bezpieczeństwie i nie zawsze liczyć na pomoc państwa, bo ona z pewnych przyczyn może po prostu nie nadejść. Mhm. I to nie dlatego, że państwo chce źle dla ludzi, nie. tylko po prostu z tego opóźnienia, tak jak mówiłeś. Tak, ja tutaj na pewno nie chciałbym krytykować państwa, bo ja rozumiem pewne mechanizmy, że jeżeli mi jako Łukaszowi Łagunie ktoś ukradnie 1000 złotych, no to ja nie będę oczekiwał od państwa, że zaangażuje mechanizmy warte 100 000, aby złapać sprawcę, tak? Jest to pewna polityka państwa i jest to zrozumiałe, tak? Przynajmniej dla mnie. Choć rozumiem, że ktoś się może z tym nie zgadzać i tak to działa. Więc mając tą świadomość, czy się z tym zgadzamy, czy nie, jednak powinniśmy samodzielnie dbać o nasze bezpieczeństwo. Tym możemy zamknąć nasz odcinek, tą właśnie kwestią. Ja może życzę tak kolektywnie wszystkim, żeby ludzie po prostu mieli jak najmniej styczności z tego typu wykorzystywaniem ludzi w sieci. Również dziękuję za zaproszenie i życzę dokładnie tego samego. Dzięki. Dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Smart City Navigators. Mamy nadzieję, że spodobała Ci się dzisiejsza audycja. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby nie przegapić nowego odcinka. Widzimy się i słyszymy już niebawem.